Już od wielu lat w Pucharze Świata dominują te same dobrze znane kibicom skocznie. W długiej historii skoków mieliśmy jednak wiele obiektów, które w swoich czasach również były bardzo często odwiedzane przez zawodników i stanowiły jedne z najpopularniejszych miejsc na całym świecie do uprawiania tej dyscypliny. Z biegiem czasu wiele takich skoczni z różnych powodów przestało być używanych, a niektóre z nich nawet całkowicie zniknęły z powierzchni ziemi. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się takim zapomnianym skoczniom narciarskim, zarówno z dawnych lat, jak i z XXI wieku. Na początek przyjrzymy się skoczni, na której odbył się pierwszy w historii konkurs skoków narciarskich w ramach Igrzysk Olimpijskich. Chodzi o skocznię Tramplin à Bosson, znajdującą się we francuskim Chamonix. Historyczne igrzyska odbyły się tu w roku 1924. Kilkanaście lat później, w roku 1937, odbyły się tu Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Chamonix było w tamtym czasie znanym i szanowanym ośrodkiem skoków narciarskich. Gdy nadeszła era Pucharu Świata, skocznia ta nie była już tak popularna, choć w dalszym ciągu nadawała się do organizowania zawodów najwyższej rangi. Zadebiutowała w cyklu Pucharu Świata w roku 1981 i pojawiała się w nim co jakiś czas aż do sezonu 1998-99. Wtedy został ustanowiony jej oficjalny rekord, czyli 106,5 metra. Rekordzistą został Japończyk Kazuyoshi Funaki. Ostatnim zwycięzcą zawodów Pucharu Świata na tej skoczni został natomiast Janne Ahonen. Malejąca popularność skoków we Francji, a także rosnące wymagania co do skoczni sprawiły, że Chamonix zostało zdegradowane do organizacji jedynie Pucharu Kontynentalnego. Zawody drugiej ligi odbyły się tu jednak tylko w 2001 roku, po czym skocznia została całkowicie wyłączona z organizowania zawodów międzynarodowych. Chamonix rozważało zorganizowanie Mistrzostw Świata Juniorów w roku 2009, co wymusiłoby gruntowną modernizację skoczni. Plany nie zostały jednak zrealizowane. Mimo że skocznia już od lat nie posiada homologacji FIS, to jednak wciąż odbywały się tu krajowe zawody. Ostatnie miały miejsce w marcu 2015 roku. Od tamtej pory skocznia jest już całkowicie niezdatna do użytku. Nic nie wskazuje również na to, aby w najbliższej przyszłości miało się to zmienić. Druga skocznia, której się dzisiaj przyjrzymy, to obiekt znajdujący się we włoskiej Cortine d'Ampezzo. Dawniej był to główny ośrodek skoków we Włoszech. W 1927 odbyły się tu trzecie Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. W roku 1941 skocznia Trampolina Italia ponownie gościła tę imprezę, natomiast w 1956 roku odbyły się tu zimowe Igrzyska Olimpijskie. To jednak nie koniec historycznych wydarzeń mających miejsce na tej skoczni. W roku 1979 właśnie w Cortine d'Ampezzo został rozegrany pierwszy w historii konkurs Pucharu Świata w skokach. Zwycięzcą tego inauguracyjnego konkursu został Austriak Toni Inauer. Zawody Pucharu Świata odbywały się tu regularnie przez 5 kolejnych sezonów. Następnie, ze względu na zbyt przestarzały profil, skocznia wypadła z kalendarza tego cyklu, a w roku 1990 utraciła międzynarodową homologację. Pozostawała praktycznie nieużywana przez wiele lat, aż do 1998 roku. Mimo że nie przeszła w międzyczasie żadnej przebudowy i w tym momencie była w bardzo złym stanie technicznym, postanowiono rozegrać tu krajowe zawody, w których gościnny udział wzięła duża grupa słoweńskich skoczków. Konkurs wygrał Włoch Massimo Velar. Od tamtej pory, czyli od 8 marca 1998 roku, nie odnotowano tu już żadnego skoku, a skocznia stanowi jedynie atrakcję turystyczną. Przejdźmy teraz do obiektu, który do dziś wzbudza wiele emocji wśród kibiców, czyli do mamuciej skoczni w amerykańskim Ironwood. Największa skocznia w historii kontynentu amerykańskiego powstała w roku 1970. Jej wymiary różnią się w zależności od źródeł informacji. Według strony skokinarciarskie.pl oraz Wikipedii punkt K skoczni wynosił 155 metrów. Natomiast według strony skisprungschanzen.com punkt K był umiejscowiony na 160 metrze. Zawody Pucharu Świata odbyły się tu tylko w 1981 roku. Oficjalnym rekordzistą skoczni został wtedy Alois Lippburger, który skoczył na odległość 154 metrów. Do 1994 roku odbywały się tu również zawody Pucharu Kontynentalnego.
Najdłuższy skok w ramach drugiej ligi oddał Werner Schuster, który uzyskał 158 metrów. Organizatorzy poinformowali, że tego samego dnia jeden z przedskoczków poleciał na odległość aż 164 metrów, co jest najdłuższą odnotowaną próbą na tej skoczni. Niestety od tamtej pory nie odbyły się tu już żadne zawody, ponieważ skocznia straciła homologację, a na remont nie było wystarczająco dużo środków. Po wielu latach, w roku 2013, pojawił się temat reaktywacji tej wyjątkowej skoczni. Kolejne lata upłynęły pod znakiem tworzenia projektów, a także zbierania funduszy i planowania konkretnych działań. Prace nad zmodernizowaniem skoczni okazały się jednak bardzo skomplikowane. Problemy finansowe opóźniały każdy potrzebny krok ku przebudowie. Kilka lat temu odnowiono wyciąg na skoczni i przeprowadzono wstępne prace nad ukształtowaniem zeskoku. Na chwilę obecną nie mamy zbyt wielu informacji o postępach w przebudowie. Najprawdopodobniej mocno utrudniła je trwająca pandemia. Wiemy jednak, że nowa skocznia ma być pokryta igielitem, a jej planowane wymiary to K161 i HS180, choć według niektórych źródeł mają być one większe. Strona skijumping.pl podaje, że skocznia po przebudowie ma mieć wymiary K175 i HS185. Najbliższe lata pokażą, czy rzeczywiście uda się doprowadzić tę renowację do skutku. Kolejna skocznia warta uwagi znajduje się w stolicy Bośni i Hercegowiny, czyli w Sarajewie. Dobrze znany kompleks skoczni powstał w 1982 roku z myślą o Igrzyskach Olimpijskich, rozegranych tu 2 lata później. Złote medale zdobyli w tym miejscu Matti Nikkanen i Jens Weissflog. W kolejnych latach rozgrywano tu zawody w ramach Pucharu Europy, czyli poprzednika Pucharu Kontynentalnego. Ostatnie zawody tej rangi miały miejsce w roku 1989. W planach były kolejne konkursy, jednak pokrzyżowała je wojna domowa i rozpad Jugosławii w latach 1991–92. Niestety wydarzenia te stały się dla kompleksu wyrokiem. Po 1992 roku na skocznię nie wrócili już żadni zawodnicy i została ona zamknięta. W roku 2019 w Sarajewie odbył się zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. Już w roku 2012 zaczęto planować renowację skoczni w związku z tym wydarzeniem. Ostatecznie kwestie finansowe uniemożliwiły podjęcie takich działań, a festiwal odbył się bez udziału skoków narciarskich. Aktualnie wiele wskazuje na to, że w Sarajewie już nigdy nie ujrzymy skoczków narciarskich w akcji. Ostatnia skocznia, którą omówimy w dzisiejszym filmie, to słynny czertak w czeskim Harachowie, jedna z 5 skoczni na świecie umożliwiająca loty powyżej 200 metra. Kompleks skoczni w tym miejscu powstał w roku 1980. 3 lata później odbyły się tu Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich, podczas których czeski skoczek Paweł Ploc pobił rekord świata w długości lotu, uzyskując 181 metrów. W Pucharze Świata skocznia zawitała po raz pierwszy w roku 1985. W 1992 ponownie zorganizowano tu Mistrzostwa Świata w lotach. Złoty medal wywalczył podczas nich Noriaki Kasai. W roku 2001 Robert Mateja jako pierwszy Polak w historii poszybował na tej skoczni powyżej 200 metrów, natomiast 2 indywidualne konkursy wygrał Adam Małysz. Rok później po raz trzeci odbyły się tu Mistrzostwa Świata w lotach, gdzie po złoty medal sięgnął Sven Hannawald. Przez następne 5 lat skocznia była nieużywana, ponieważ poddano ją gruntownej modernizacji, która miała na celu m.in. obniżenie paraboli lotu skoczków. Powróciła do kalendarza w styczniu 2008 roku. Do 2013 regularnie odbywały się tu zawody Pucharu Świata, a w 2014 miały miejsce 4. na tym obiekcie Mistrzostwa Świata w lotach, które wygrał Severin Freund. Niestety od tego czasu skocznia pozostaje nieczynna i stopniowo niszczeje, z roku na rok przypominając coraz bardziej ruinę. W zeszłym roku pojawiły się realne plany renowacji słynnej skoczni do lotów. Polska firma Archigeum ma być odpowiedzialna za projekt nowego czertaka. Wstępnie mówiło się o planach budowy największej skoczni na świecie, której wymiary mogłyby wynosić K215 i HS250, jednak szybko zweryfikowano te plany po konsultacji z Międzynarodową Federacją Narciarską, która nie zgodziłaby się na budowę tak dużej skoczni. Jeżeli dojdzie do przebudowy, wymiary będą więc najprawdopodobniej takie same jak w przypadku Planicy i Vikersund, czyli K200 i HS240.
Aktualnie pozostaje to jednak w sferze długoterminowych planów. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Nieczynnych i zapomnianych skoczni jest oczywiście znacznie więcej. Jako przykład można by przytoczyć chociażby wiele olimpijskich obiektów, które stoją dzisiaj nieużywane. Jednak historia skoczni olimpijskich to dobry materiał na inny odcinek. A wam jakich skoczni z dawnych lat najbardziej brakuje w obecnych kalendarzach? Zapraszam do podzielenia się opinią w komentarzu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.